napis nad ołtarzem. Módl się za nami i módl się za muzułmanami. Szukamy wejścia do metra, prawdopodobnie gdzieś będzie z lewej strony. Tak jest, dokładnie. Tam. Proszę zobaczyć, jaka wielkość wejścia. Dlaczego? Po to, żeby zminimalizować wejście ciepłego powietrza do domostwa. Wchodzimy teraz do muzeum. Museo Pubblico Nazionale, Publiczne Muzeum Narodowe. Popatrzymy sobie konstrukcję, architekturę i piękno, z jakim zostało to wszystko stworzone. Wszystkie tutejsze domy mają właśnie taki dziedziniec, jak tutaj można zobaczyć. Oczywiście te bardziej, powiedziałbym, bogatsze rodziny mogły sobie pozwolić na tego typu domostwa w Kasbie. Nie ma to jak muzeum międzynarodowe w języku arabskim. Może tutaj po QR-kodzie może uda się coś złapać po angielsku, a tak pozostają nam zdjęcia. Tutaj mapa Kasby, port i tutaj Kasba, po której się w tym odcinku przemieszczaliśmy. Zobaczcie, jakie płytki ceramiczne. Zobaczcie, z jakim kunsztem wykonane. Zobaczcie, jakie korytarze, ile jest zawiasów, żeby się przedostać z jednego do drugiego pomieszczenia. Ogólnie to było muzeum, do którego można wejść i po chwili wyjść. Niestety jeszcze muszą się trochę nauczyć z przyciąganiem uwagi turystów. Nie za dużo można było tam wyczytać, nie za dużo można było tam się dowiedzieć wbrew pozorom, ponieważ tylko i wyłącznie język arabski dominował. Co ciekawe, również języka francuskiego brakowało w muzeum. Tutaj już schodzimy, zobaczcie, torby jakie można kupić. A witam serdecznie, salam alejkum. Jest i nasz młody przyjaciel, który za 10 lat będzie oglądał tego vloga i prawdopodobnie będzie mu ciężko uwierzyć, że był taki młody. Szukamy wejścia do metra, prawdopodobnie gdzieś będzie z lewej strony. Tak jest, dokładnie. Tam. Chillerka w centrum miasta. Pod palmami z dziewczynami. Po prawej stronie nowe budownictwo, po lewej stronie też nowe budownictwo. Takie wejście do metra, ale również targowisko. Jedziemy do metra. Ale bilety jak kupić? A proszę, proszę. Metro w Algierze to pierwsze metro ogólnie w Afryce Północnej. Wybudowane w 2011 roku, pomimo że w latach 80. już były plany, aby metro w Algierze powstało. Ale niestabilna sytuacja polityczno-ekonomiczna spowodowała, że metra nie zrobili. I wydaje się, że jest darmowe. Bo nie ma nigdzie biletomatów. Nie, to pewnie będą tam na dole. Właśnie wydaje mi się, że nie. Będą tanie jak barszcz, ale będą. Muszą być. I tutaj właśnie będzie można zakupić bilet w kasie biletowej. Za darmo co najwyżej to można od kierownika dostać uderzenie z czuba z sandała w piszczel. Bilety kosztowały 100 na 2 osoby, czyli po 50 za jedną, czyli 40 groszy. Tak jest, to jest metro w Afryce, szanowni państwo. No, nie będzie zepsuł. Tak to wygląda. Bilet, voyage 50 wariatów, 3100 do 3100 km na godzinę jedzie metro w Algierii. Nie no, żartuję rzeczy. Ja nie wiem, co te numerki mogą oznaczać. Problem, no what? maszynki nie działają. O, pan przerywa po prostu. Pan przerywa.
Tu pani próbuje kliknąć. Aha. Aha. I voila. Zobaczcie, jakie piękne, czyste, zadbane, zaprojektowane ze smakiem metro. Jesteśmy w algierskim metrze. Jedyne metro w Afryce Północnej. Robi wrażenie. Proszę się uśmiechnąć w metrze algierskim. Bardzo ładnie. Trochę pomyliliśmy kierunki, więc trzeba teraz się przesiąść. Ten ziomek za nami jedzie, w ogóle też się wrócił z nami. Czajcie? Ja nosa jakich mało. Proszę zobaczyć tego ziomka. Trzymamy go na tym, na tak zwanym oku kierowniczym. Hania, zdrowy tryb życia. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No dawaj, dawaj. Dawaj, dziku, dawaj. Algeria. Afganimke, what's your name? Name. معك حموش Mahat. Salam alaikum. عليكم السلام Idziemy. Dawaj, mordo, też się nagram. Chodź. Not good, not good. Cygarety. Jak młodzież nie ma co robić, to się nudzi. A jak nie ma zajęcia i się nudzi, to się, moi drodzy, psuje się. Panowie, trzeba brać się do roboty, bo bez roboty to ręce usychają i mózg usycha. Poza całym rewirem centrum już jest trochę inaczej. Już jest troszkę, powiedziałbym, mniej przyzwoicie. Jakby tego nie rozumieć. Jakby to rozumieć na różne sposoby. Cudo, to mi się podoba. Zobaczcie, na każdym balkonie pranie. Sztuka uliczna. Naprawy, bardzo często ogłoszeń naprawy klimatyzatorów. No bo jak gorąco gdzieś, to klimatyzatory się wstawia, biznes się kręci, a jak się biznes kręci, to ktoś musi to serwisować. To się tak wygrzewa, Ale zatrzymała ich wszystkich to ona, bogini kawy. Zobaczcie, jaka miejscóweczka tutaj na obrzeżach. Znaczy, to nie są obrzeża, to jest dalej od centrum, że tak to określę. Nasza pierwsza kawka. Kawka pierwsza w Algierii. Tutaj jesteśmy w lokalnej knajpce. Hania próbuje. Co próbuje? To jest piernik. Ale piernik, ale taki dużo bardziej mokry. Mokry taki. A czekoladowy? Właśnie tego. Nie wiem. Orzechowy może? Jak? Dobre, nie? Kurde, to jest espresso, Hania. Espresso. To jest mocna kawa. O Jezu, jaka ona jest mocna. Jest mocna. Jest pyszna. Jaka siepa. Dobra. Mocna jak nie wiadomo co. Powiem wam, że podoba mi się tutaj ta polityka cenowa. Kawa 50 dinarów, czyli złotówkę. Ciastko 50 dinarów, czyli złotówkę. Czyli każdy może sobie, relatywnie każdy może sobie pozwolić na to, żeby zawitać do kawiarni, posiedzieć z kolegą, z koleżanką za tą złotówkę przysłowiową, za te przysłowiowe 50 dinarów. Wasze zdrowie. Tutaj chłopaki mi dziewczynę podrywają. Proszę bardzo. Pani się zdecyduje, bo w islamie to 3 mężów można mieć. Nie, przepraszam, 3 żony. O, 3 mężów. To ta panna to by się zmęczyła. Nerwowo by było.
nasz kierunek. O tam. Tutaj przy porcie można sobie na takich maszynach pojeździć. Taka maszyna ile spali? 4 litry? 5 litrów w terenie? Słuchajcie, to są grosze tutaj, to są grosze. Że proszę. Można postawić krzesełko plastikowe i można sobie nad wodą posiedzieć i pochillować. Z koleżanką, z kolegą, z chłopakiem. Tutaj jest luźno, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Akceptowalnie. Nie jest surowo. Można, o tam, widzicie? Chłopak z dziewczyną za rękę się trzymać. Małżeństwem to raczej nie są na 80%. Patrzcie na to. Czy wy tutaj widzicie często duże marki? Nie. Algieria ma swoje i to jest fajne. Proszę bardzo. Normalnie to widzielibyście tutaj Sprite'a, Fantę i pewnie jakiś inny jeszcze napój. Oni mają Slim. I dużo jest takich rzeczy w sklepie, które nawiązują na pierwszy rzut oka do Snickersa, do Fanty, do Coli, do Lay'sów, do Pringlesów czy innych takich znanych marek, ale mają tutaj alternatywę. Albo nie alternatywę, albo oryginał, tylko że swój. Młodzi ludzie często mówią po angielsku. Więc tak, jak chcesz się dowiedzieć czegoś, to łapiesz jakiegoś młodego człowieka, który relatywnie dobrze jest ubrany i 90% że mówi po angielsku. Ale z jednej strony mówią po angielsku i rzeczywiście bardzo dobrze, ale z drugiej strony mają taką naleciałość kulturową, że musicie 3 razy zapytać, żeby wiedzieć, czy wy na pewno się rozumiecie. Myślę, że tutaj wynika to z braku praktyki, takiego stresu też, zderzenia z obcokrajowcem, wiecie, bo to nie jest takie normalne tutaj. A ja mam pytanie, że jak ktoś reklamuje szampon, że w 3 miesiące 6 cm włosów ci urośnie i one nie urosną, to co jest, zwrot pieniędzy czy jak? Czy to jest wtedy oszustwo, czy nie? Zapach śródziemnomorski jest tak po prostu, czujesz tą wodę, czujesz ten zapach słonej wody. Zapraszam do środka autobusu. 50 chyba trzeba dla szefa zapłacić. Zaraz tu się wepchniemy. A jakie te są, człowieku? Taka akcja, a my mamy jechać 1,2 km. Student speak English. Cały autobus wypakowany, cała klasa zapakowana. Hania tutaj z tyłu, jako rebelka na ostatnim miejscu również kierownik. Wysiadamy za kilometr. Za kilometr, chyba Oknem. śnisz. Cała klasa zapakowana, więc lecimy. Jak my stąd wysiądziemy, to ja nie wiem. To jest korytarz. Korytarz życia, w którym się nie da wyjść, bo jest cały po prostu zajęty. Katedral Notre Dame. To jest tak. Chrześcijański przybytek, który przetrwał do dziś. No więc podwieźli pod sam, że tak powiem, pod sam bus. Lepiej nie można było. 1872 rok. Matka Afryki za nami, czyli Katedral de Notre Dame w Algierze. Przybytek chrześcijański, o którym wam wcześniej wspominałem, biletu tutaj się nie płaci. Zdjęcia robić można, filmy robić można, pokazywać dziedzictwo, które mamy za moim kapeluszem. Nie będę zdejmować, ponieważ słońce dość intensywnie razi, ale zauważcie, że mamy tutaj mieszankę stylów architektonicznych. Od bizantyjskiego po neoklasycystyczny. Mordo, zaplułeś się. Po neoklasycystyczny. Komedia z kręceniem vlogów. Hania? I to miejsce jest pod patronatem Watykanu.
Katedra jest symbolicznym pomostem między, moi drodzy, Afryką, czyli tu jesteśmy, i rzecz jasna Europą, którą możecie dostrzec tam hen daleko. Jesteśmy na wzgórzu, które ma 124 metry i stąd możemy sobie podziwiać widoki. Ja myślę, że to tak pięknie brzmi romantycznie, że to jest pomost między Afryką a Europą, a przypadkiem to nie jest chrystianizacja na dużą skalę? Na dużą to raczej nie już, ponieważ Arabowie są na tyle, powiedziałbym, hermetyczni i stabilni w swoich kulturowo-religijnych wierzeniach, że naprawdę bardzo dobrze opierają się chrystianizacji. No ale próbowali, tak? I to próbowali w mocny sposób. A to prawda. Wchodzili z tak zwanego sandała, tworząc świątynie, tworząc szkoły, wpajając religię do szkół. No więc tak, Hania ma tutaj rację, że chrystianizacja ogólnie na całym kontynencie afrykańskim, ale nie tylko afrykańskim, i była bardzo agresywna. Czy dziś, moi drodzy, jest agresywna? O tym dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Z mojego punktu widzenia dziś ta chrystianizacja bardziej opiera się na takiej pomocy, no bo na czym innym. W sumie nie jest agresywna. Ale ciekaw jestem, co wy na ten temat myślicie. Wchodzimy do środka. Salam Bożu. Nie można robić zdjęć, ale my robimy zdjęcia. Napis nad ołtarzem: módl się za nami i módl się za muzułmanami. Widzicie to? To jest piękne wezwanie do łączenia się religii, do pokoju między dwoma światami, światem chrześcijańskim i światem muzułmańskim. Tutaj na środku jest Matka Boża Afrykańska, która stanowi punkt docelowy pielgrzymów, którzy z różnych części świata przyjeżdżają właśnie do Algieru, tutaj do katedry Notre Dame, żeby oddać cześć. A tutaj, szanowni państwo, nasz człowiek, Jan Paweł II. Ów mozaika to nic innego jak po lewej stronie orzeł, symbol Polski. Tutaj po prawej stronie, rzecz jasna, moi drodzy, Litwa, czyli pogoń. Napis: raduj się, Matko Polko, z 1978 roku, czyli moment, kiedy Jan Paweł II został wybrany na papieża. Refleksja nachodzi, refleksja. Łączmy, a nie dzielmy. Hania ma jakiś katar. Szef tutaj ma taki fajny system na monety, że nie musi się z tym martwić. Tyk. Coś tu się szyba zacięła. My w drodze powrotnej już. Ktoś z Was zapewne zastanawia się, jaki plan na teraz. Na teraz, moi drodzy, to jest znaleźć jedzonko. Znaleźć jedzonko i trochę się zregenerować po tej całodziennej wyprawie po Algierze. Chata w centrum miasta, sobie można wyjść na balkon, poobserwować, poobgadywać. Tu się dzieje. Ale ma chatę, ty. Naprawdę, 10 na 10 lokalizacja. W bankomacie, gdybyście wzięli hajs, to będziecie mieć po tak zwanym kursie rządowym. Niezależnie z jakiej karty będziecie wypłacać, to będzie kurs rządowy. A kurs rządowy, moi drodzy, jest, tak jak wspomniałem wcześniej, o 40-45% gorszy od tego czarnorynkowego. Wszyscy wiedzą, jak jest. Rząd robi jak robi, ale każdy się na to w jakiś sposób zaadaptował i radzi sobie z taką rzeczywistością.
Rozmawiamy sobie tak z Hanią, plotkujemy o tym bezpieczeństwie i powiem wam, że gdybyśmy się przeteleportowali bezpośrednio stąd do Burkina Faso, to powiem wam, że nie czułbym się tak komfortowo, jak się czuję tutaj, w Algierii. Niewątpliwie jest to kraj, gdzie trafiasz i naprawdę czujesz taki spokój wewnętrzny. Jest tak to wszystko przyjemnie poukładane, że ta intuicja nie mówi, nie krzyczy: Tomek, oczy i uszy szeroko otwarte, musisz być czujny na 300%. I naprawdę jest to przyjemne i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, jeśli będziecie mieć chęć, możliwości, warto po prostu tutaj być. Dla jakichś par chodzących, czy z kimkolwiek chodzicie, bo my sobie tak chodzimy, Tomek czasami zboczy, wejdzie do jakiejś uliczki, albo ja wejdę, nagle się odwracam i go nie mogę znaleźć. No i przed chwilą była taka sytuacja i po prostu trzeba taką gestykulacją pokazać takie... I za chwilę ludzie ci pokażą, gdzie on jest. Ci, co cię obserwują, zaraz ci powiedzą, gdzie wszyscy obserwują. A wszyscy obserwują. Obserwują no i czuwają nad bezpieczeństwem. Tak, tylko trzeba tak dosłownie pokazać jakby ciałem, że szukasz. Różowy popcorn. Zbaczamy. Za każdym razem próbujemy pójść inną uliczką, żeby poznać troszkę innego świata tutaj. Capital Pizza. Proszę bardzo, za stówę masz jeden kawałek pizzy. A stówa to jest nic innego jak 2 złote. Coś takiego mniej więcej. Hania tam będzie atakować. Tutaj macie do wyboru. Zobaczcie, margarita, Paulette, windę. Hania wybiera coś tutaj chyba podgrzanego. Takie cudo. No, tutaj macie kawałki pizzy. Też bardzo dobrze wyglądają. Smacznie. Ale nie? dlaczego pizza? Dalej ciekawa jestem, czemu oni cały czas mówią o Włochach w ogóle, o ludziach. Włochy, Italiano, może taka mieszanka, nie wiem. Nie wiem, widzowie, czemu włoska mieszanka tutaj w Algierii? O co chodzi? Co my tu mamy? Ser fromage w takim cieście. No dobrze. Łukasz ser. 2 złote, około 2 złotych. To jest całej szefowej tutaj. Czuć ser? Taki tościk dasz. Tościk z Algierii. On jest pikantny. Właśnie oni nie mają takich pikantnych. Mistrzostwo. Zobaczcie tutaj deweloperkę. Piękny widok z balkonu, prawda? Ale za chwilkę powstanie tutaj kolejny budynek. No i niestety zakryje im dosłownie przed samym nosem, metr przed nosem, widok z okien. Zauważcie, mamy tutaj 2 języki. Język arabski i język Berberów. Ludzi pochodzących z rejonów Sahary. Café Nuh Salah. Kafeteria 1931 rok. Grają chłopaki w domino. Nie będę tutaj wchodzić tak z partyzanta, żeby ich nie peszyć. A tutaj jeszcze kawki można się napić. Zobaczcie, jak dużo mężczyzn sobie grają. Rozrywka. No musi lecieć jeszcze pizza na koniec dnia. Proszę. A sosu nie cen, ale bardzo ładnie tutaj jest ser. Tutaj u szefa. Hania tutaj sobie wybiera. No, Haneczka. Merci beaucoup. Hania, przykamerujesz tutaj całego szefa? Oliwka, ser, pomidory. Zimna.
ale wciąż aromatyczna, taka włoska, italiano. Algerio italiano. O, jaka ładna papuga. A tutaj trochę, moi drodzy, papużek falistych. O, papuszki nierozłączki. A mamy kanarki. Tu kanarka, o jest kanarek. O tutaj. Co to za marka auta? Geli. Pierwszy raz w życiu widzę. Pierwszy raz w życiu widzę. Ludzie po robocie wracają. Pospali, odpoczęli, popracowali. Teraz czas coś zjeść, brodę ogolić, głowę przystrzyc. Mało kto, jak widzicie, ten ziomek no to na jedno oko na pewno nie widzi dobrze, ale mało kto goli łeb na łyso, że tak powiem. No chyba że jest łysy, androgenowe te łysienie. No więc nie golą na łyso, bo nie jest to popularne. Welcome to Algeria. Witajcie w Algierii. Tak mówią. I czuć to, i czuć to. Co tam obserwuję tak? Kogo zobaczyłem? Przyznam szczerze, że na każdym rogu, każdy róg ulicy zaskakuje czym innym. Szanowni Państwo, zwiedzanie Algieru zostało podzielone na 2 odcinki, zatem proszę się cofnąć do odcinka numer 8, ten odcinek to jest numer 9, więc mamy 2 odcinki do obejrzenia, żeby poznać stolicę kraju w pełni. Szanowni Państwo, łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej, czyli Poczta Sandałowa, mile widziane. Serdecznie kłaniam się nisko, tutaj szefowa również. Dajcie miłe słówko dla szefowej, żeby miała dodatkową motywację do dalszego występowania na vlogach, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie, prosto z Algieru. Pozdrawiam.